Kingdom Hearts. Od ostatniej części minęło 7 lat. Jednak pomimo, że ta odsłona ma numerek 3, w rzeczywistości jest to 13 albo 14 odsłona. A jeśli doliczymy final mixy, kompilacje, wersje RE, to w zasadzie chyba nawet twórcy nie wiedzą, ile już tego wydali. Oto Kingdom Hearts 3, gra dla fanów Final Fantasy, Disneya i fetyszystów lubujących się w ogromnych zamkach błyskawicznych w absurdalnych ilościach. Gdy próbowałem kilkukrotnie zrobić pełne story mode z historii Kingdom Hearts, za każdym razem musiałem przyznać się do porażki. Seria rozciągnięta na ileś tam części na kilku platformach jest w zasadzie nie do okiełznania. Nie pomaga fakt, że nawet mobilna wersja gry dorzuca cegiełkę do i tak skomplikowanej fabuły tej wydawałoby się gry dla dzieci. I o ile taki Hideo Kojima z mistrzowską precyzją poprowadził wątki Phantom Pain do samego końca, domykając historię, o tyle Kingdom Hearts każdą częścią jeszcze bardziej ją gmatwa. And now I have to explain all of that to him, which is in itself a crazy long story. And apparently everybody already knows everyone, and this is an insane amount to get memorized. Zasadniczo przed zagraniem w część trzecią powinieneś obejrzeć jakąś kompilację wyjaśniającą, o co w ogóle chodzi. Lub jeśli masz sporo czasu wolnego, zagrać w poprzednie odsłony. Pół biedy, że Square Enix wydał kompilację poprzednich gier, choć i to jest mocno niejasne, bo część wyszła na PlayStation 3, potem przeniesiono je na PlayStation 4 i potem wydano jeszcze Final Chapter. Dlatego protip ode mnie. Najlepszą kompilacją jest Kingdom Hearts A Story So Far. Niewydana w Polsce o absurdalnie niskim nakładzie, zawierająca 2 płytki i wszystkie dotychczasowe produkcje. Problem jest taki, że cena odstrasza, a dostępność przypomina próby kupna pralki w PRL-u. Dziwny krok Square, że nie zostało to wydane wszędzie. No ale cóż, bez tego musisz się męczyć z pozostałymi kompilacjami, czyli 1.5, 2.5 i 2.8. Historia jest wielowątkowa, zresztą jak zawsze. Wcielamy się ponownie w Sorę, któremu towarzyszą niezmiennie dwaj wierni kompanii, Donald i Goofy. Sora, jak się okazuje, stracił wiele ze swej mocy i od teraz będzie podróżował po różnych światach, aby odzyskać tak zwaną moc przebudzenia. Powraca mistrz Xenohort, który nie poprzestaje w próbach wykucia Keyblade'a, używając do tego swojej organizacji 13. Mamy jeszcze myszkę Miki i Riku, którzy poszukują Aquy, która zaginęła po wydarzeniach w Birth by Sleep 0.2. Zupełnie nie wiesz, o co chodzi? Grając w część trzecią zagubisz się jeszcze bardziej. Występuje tutaj karuzela postaci, z których każda wygląda bardzo podobnie. Do tego pojawia się kilka wersji jednej postaci, młode, stare, repliki, rozszczepione jaźnie jednego bohatera w postaci 2 bohaterów. Oj, długo by wymieniać. Dość powiedzieć, że podążanie za fabułą jest trudne. Nie znaczy to, że gra jest słaba, bo nie jest zrozumiała dla każdego. Takie stwierdzenie jest równie płytkie jak stwierdzenie, że fizyka kwantowa jest głupia, bo nie wiem, o co w niej chodzi. Kingdom Hearts 3 wymaga po prostu niemałego wysiłku, aby pojąć i nadążyć za wydarzeniami na ekranie. Znakiem rozpoznawczym poprzednich części był crossover postaci z Final Fantasy i Disneya. Niestety tej tradycji już nie kultywuje część trzecia. Wszystkie postacie z Finala wcięło i ich nie ma, przynajmniej nie w podstawowym wątku fabularnym. Rozumiem, że Nomura nie chciał komplikować jeszcze bardziej historii, ale przez lata był to jednak pewien wyznacznik. W moim odczuciu to jednak spore niedopatrzenie. Wklejenie tych kilku postaci nawet jako NPC-ki już by przywróciło grę na właściwe tory. A tak miałem wrażenie, że czegoś ważnego tutaj brakuje. Sora, aby odzyskać swoją moc, będzie podróżował po różnych światach. Dla tych, co nie wiedzą, kiedyś wszystkie światy były jednym, jednak wskutek wojny i zniszczenia Keyblade'a rozpadł się na kilka niezależnych światów. Każdy z nich nawiązuje do innej produkcji Disneya. Będzie świat Herkulesa, Piratów z Karaibów, Toy Story, Potworów i Spółki, Zaplątanych czy Krainy Lodu. Powraca też bardzo fajny, ciepły i sympatyczny świat Kubusia Puchatka. Odwiedzanie ich to główna część gry i pomoc napotkanym tam bohaterom, jednak problemem jest tutaj pewien schemat. W zasadzie fabuła każdej planety, którą odwiedzamy, jest zbudowana na podobnym szkielecie. Wpadamy w wir wydarzeń, kumplujemy się z postaciami pozytywnymi, natomiast te negatywne kumplują się z kimś z organizacji 13. Ich celem jest doprowadzenie do złego zakończenia całej historii, a my staramy się, aby do tego nie doszło. I gdy tylko odkryjemy, co jest na rzeczy, gra przestaje zaskakiwać. W świecie Herkulesa wiadomo, że złym będzie Hades,
W zaplątanych przybrana matka Roszpunki, a w potworach i spółce Randall. Często wpadamy w środek wydarzeń z filmu, niejako odkrywając je na nowo, jednak tym razem w towarzystwie Sory i innych postaci. Nie jest to złe, bo faktycznie w ramach tej mikrofabuły zgrabnie to się wszystko łączy i wypada dość naturalnie i te mini-fabuły w obrębie danego świata są ok. To proste historie o potędze przyjaźni, determinacji czy o innych znanych z bajek umoralniaczach. Gra jest prościutkim RPG-iem z walką w czasie rzeczywistym. To się nie zmieniło od lat. Naszymi przeciwnikami są znani z wcześniejszych odsłon Heartless, Nobodies i Unversed. Szkoda, że sporo z nich to wałkowanie tych samych designów od lat. Pojawiają się nowi, ale w większości to przaśne, znane stworki, które pojawiły się już na PlayStation 2. Z racji, że walka jest w czasie rzeczywistym, ciężko tutaj o jakąkolwiek taktykę. Wszystko jest szybkie i kolorowe, a wrogów jest mnóstwo. Co prawda mamy możliwość wypuszczania znanych z Finala czarów, ale w wirze walki na klikanie w niewygodne menu brakuje zwyczajnie czasu. Całe szczęście możemy ustawić sobie skróty, które ratują sytuację, choć i tak ja w sumie całą grę przeszedłem waląc gdzie popadnie keyblade'em i używając jedynie zaklęć uzdrawiających, bo tak było szybciej i wygodniej. Wciąż mamy możliwość zbierania zbroi, pierścieni, ale też możemy ulepszać broń. Te elementy miały grę trochę bardziej upodobnić do RPG, ale podobnie jak w latach wcześniejszych, itemki wypadają bardzo rzadko, a nowa broń pojawia się w zasadzie tylko po ukończeniu danego świata. Nasi kompani, Donald i Goofy, działają niezależnie i w większości wypadków radzą sobie nieźle. Zwłaszcza, że można zaprogramować ich zachowania. Jak potrzeba, poratują energią i starają się coś tam wykrzesać z siebie w walce. Kiepsko za to wypadło lokowanie na przeciwnikach. Jest ono automatyczne i niestety w ferworze walki, gdy przeciwników jest kilkunastu, pomimo że chcemy atakować największego, system uparcie lokuje nas na jakichś lojtasach, przez co tracimy cenny czas, gdy walczymy przetransformowanym orężem. Ale walka to nie tylko machanie kluczykiem, od czasu do czasu uaktywniają się specjale i tutaj pociśnięto z tematem konkretnie. Każda broń ma dwie coraz mocniejsze wersje alternatywne, które uaktywniają się po odpowiedniej liczbie kombosów. Na przykład taki klucz zamienia się w dwie wiertary, a te z kolei w dwa ogromne joja i tym podobne. Do tego kompanii mają swoje ciosy specjalne, podobnie jak postacie, które nam towarzyszą w ramach danego świata. Animacji jest sporo i nawet nie wiem, czy wszystkie widziałem. Do tego dochodzą specjale, które odpalają jakąś atrakcję znaną z Disneylandu. Może to być bujany statek, karuzela, czy strzelanie w trybie First Person Perspective. Mało? Dochodzą linki, czyli wezwanie postaci, które wpadły gościnnie do serii. Może to być Ralph Demolka, Mała Syrenka czy Król Lew. Te pełnią rolę Samonów. Każdy oferuje inne możliwości i wymaga trochę innej taktyki. Na przykład taki Ralph potrafi budować działka, które zaczynają strzelać do przeciwnika. Powiedzenie, że wygląda to widowiskowo, to jakby nic nie powiedzieć. Ferie barw, odpalane specjale jeden po drugim, postacie wykonujące akrobatyczne ewolucje. No powiem, że dzieje się na ekranie bardzo dużo. A to i tak nie wszystko. Powrócił dla mnie wyjątkowo irytujący Gumi Ship. Tym razem możemy swobodnie latać po sporym terenie, walcząc z innymi stateczkami, czy próbując pokonać bossów. Fajnie, że można, podobnie jak kiedyś, zbudować własny stateczek, ale ten element dla mnie był wyjątkowo słaby już od części pierwszej i to się nie zmieniło. Nie pomaga tutaj kiepska oprawa rodem z gorszych czasów PlayStation 2. Byłem mocno zdziwiony, że nie wywalono tego, no nie ukrywajmy, słabego elementu. Z ciekawostek są jeszcze minigierki wzorowane na nintendowskich Game & Watch, czy dla nas Polaków bardziej swojskie jajeczka z wilkiem i zającem. Fajnie odwzorowano detale tych gierek, to proste zręcznościówki utrzymane właśnie w estetyce jajeczek czy ośmiorniczki. Gier jest sporo i potrafią wciągnąć jak lata temu zmagania zająca z kurami. Dodatkowo każdy ze światów oferuje jakieś minigry lub pewne mechaniki dostępne tylko dla danej planety. W Toy Story zasiądziemy za sterami zabawkowego mecha i w trybie First Person Perspective będziemy strzelać do przeciwników. W świecie zaplątanych pojawi się minigierka z tańczeniem. W świecie Kubusia Puchatka weźmiemy udział w sympatycznej grze łączącej Tetrisa i puzzle boble, pomagając królikowi w zbieraniu owoców czy warzyw. Ale to nie koniec. Odnajdziemy Remiego z Ratatouille, któremu pomożemy prowadzić restaurację poprzez przygotowywanie posiłków w króciutkich, kilkusekundowych gierkach, a w świecie piratów powalczymy w bitwach morskich sterując własnym statkiem.
Dość powiedzieć, że autorzy przygotowali tonę aktywności, abyś się nie nudził i w zasadzie przez cały czas trwania gry zawsze jest coś do zrobienia. Również endgame pozostawia nas z masą rzeczy pobocznych do odkrycia. Światy za to mają konstrukcję do bólu liniowych korytarzy, jak w Potworach i Spółka, dużych aren, czasami kilkupiętrowych jak centrum handlowe w Toy Story, czy pseudo-otwartych map, jak w Piratach z Karaibów. Jednak nie ma się co oszukiwać, przeważają te pierwsze. Również końcówka nie pozostawia niedosytu, jest zrobiona z ogromnym rozmachem. Walki są widowiskowe, ale zarazem jest za bardzo rozwleczona, zajmuje chyba 5 czy 6 godzin. I mówię tutaj o samej konkluzji historii. Walczy się z kilkudziesięcioma bossami. Ja po jakimś czasie już ziewałem. Niemniej na pewno robią wrażenie niektóre sekwencje, ale zdecydowanie jak na koniec to zajmuje zbyt dużo czasu. Nomura starał się podomykać wątki, aby przygotować się na kontynuację. Tak czy tak, Kingdom Hearts 3 zamyka całą epopeję w dość zgrabny sposób. Oczyszcza bałagan, który powstał przez wcześniejsze części i zostawia w pewien sposób czystą kartę. Jeśli chodzi o grafikę, gra jest niezwykle nierówna pod tym względem. Początkowy świat Herkulesa wygląda ok, bez szału, ładnie i estetycznie, ale beretu nie zrywa. Kolejny świat Toy Story pokazuje już kunszt grafików i ryje czerep konkretnie, by za chwilę wpaść w świat Potworów i Spółki, który wygląda jak ponury żart. Puste korytarze, w których dosłownie nic nie ma, mocno kontrastuje z pełnym detali centrum handlowym. Niewątpliwie, niezmiennie, fantastycznie wyglądają postacie i tutaj jest to absolutnie najwyższa półka. Jakby były żywcem wyciągnięte z animacji Pixara i to robi ogromne wrażenie. Chudy, Buzz, Roszpunka czy Jack Sparrow wyglądają wyśmienicie. Do tego mimika i emocje, które nie ustępują kunsztowi Pixara. Ba, tutaj nawet koń potrafi przekazać więcej emocji niż wielu pierwszoplanowych bohaterów z innych znanych gier. Reżyseria niektórych cutscenek po prostu kopiuje sceny z filmów, ale dorzuca Sorę i pozostałych bohaterów. Pod kątem estetyki, jak i reżyserii to wciąż najwyższa półka. Wystarczy zobaczyć pojedynek Sparrowa z Davy Jonesem, aby docenić pracę włożoną w przygotowanie przerywników filmowych. Zadziwiające jest to, że niemal ćwierć wieku temu jedna klatka Toy Story renderowała się kilka godzin, a dziś to samo może wyświetlić w czasie rzeczywistym PlayStation 4. Szkoda, że w parze z wyśmienicie przygotowanymi i doskonale zanimowanymi postaciami idą czasem kiepskie, smutne i puste miejscówki rodem z czasów PlayStation 2. Owszem, Kingdom Hearts 3 ma wady, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to bardziej gra dla fanów serii niż dla świeżaków. A fani spokojnie będą zadowoleni, bo w zasadzie dostajemy wszystko, czego można było oczekiwać od serii. No, poza postaciami z finala, goddammit. Ja bawiłem się przed nią. Jakoś puste miejscówki mnie nawet nie irytowały, choć rozumiem graczy, których to po prostu drażni. W sumie zastanawiałem się, do kogo tak naprawdę Kingdom Hearts jest skierowane. Infantylna grafika, śmieszne postacie, Disney, możliwość posłuchania słynnych piosenek z Frozen sugerują dzieci, ale gra jest za bardzo niezrozumiała dla wytrawnych wyjadaczy, a co dopiero dla maluchów. Z drugiej strony ci wytrawni wyjadacze raczej nie sięgną po grę, gdzie pomagamy Elzie czy Roszpunce, więc jaki jest sweet point serii? Nie potrafię stwierdzić. Za infantylna dla graczy starszych, za trudna dla młodszych. No i jest jeszcze trzecia grupa, dość mała, starych koni wychowanych w PRL-u, którzy lubią Goofiego czy Donalda i nie przeszkadza im infantylność niektórych postaci. Choć w moim przypadku, na przykład przy takiej Krainie Lodu czy Świecie z robotami, czułem się zupełnie zagubiony, nie znając marki. I wtedy moje spojrzenie na grę diametralnie się zmieniało, było zależne od świata, którego bohaterów znam lub nie. Niemniej, grałeś poprzednie części, sięgaj po trzecią odsłonę, bo jest bardzo fajnie. A jeśli zamierzasz pod filmem zadać pytanie, czy warto zagrać nie znając poprzednich części, to lepiej sobie od razu daruj. Szkoda twojego czasu. Kingdom Hearts 3 to taki trochę nieoszlifowany diament. Mogło być wybitnie, wyszło dobrze, ale to nie zmienia faktu, że fanom to spokojnie wystarczy. W końcu to dalsze przygody Sory, którego uwielbiamy, prawda?